próba mikrofonu. Siema, witam wszystkich. Dzisiaj na tapecie jak w tytule filmu, czyli jak sprawić, żeby każde auto było ładne. Tak, wbrew pozorom każde auto można zrobić tak, że każdy się na ulicy będzie za nim obracał i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Niektóre auta mają już podwórkę na dzień dobry, jak ten kolega za mną. Jest to Seicento 1.1 Sporting. Pierwszy rozsądny samochód mojej dziewczyny. No nie jest on zbyt urodziwy, trzeba przyznać. Można powiedzieć, że jest pocieszny i to chyba tyle. Ale już za chwilę na jego przykładzie zademonstruję, jak sprawić, aby nawet taki typowy Seat wywierał uśmiech na naszej twarzy. Także pierwsza sprawa. Koła. I bez owijania w bawełnę. Koło to 50% wyglądu auta. Bo weźmy sobie takie ładne, wymuskane auto na zwykłej czarnej stali. No będzie wyglądać jak pulchna ciocia Grażynka na takich chudych nóżkach. Co po prostu wygląda co najmniej śmiesznie. A gdy weźmiemy sobie takiego gruza mojego, albo innego, albo jeszcze innego, to zobaczycie, że wystarczy koło, troszkę opuścić i nagle ta bryła tak się poprawia, że każdy wow, to gruz, a wygląda lepiej niż 80% sceny polskiego tuningu, bla bla bla. Wiadomo, że są gusta i guściki, ale dla mnie osobiście dobre koło musi posiadać duży rant. Tak naprawdę im większy rant, tym lepszy. Dlatego na dzień dzisiejszy najlepszą opcją Cena, wygląd jest szeroka stal, którą teraz wszyscy tworzą wszędzie na potęgę. Już przy tworzeniu robią pierwszy podstawowy problem, bo myślą sobie tak: no dobra, mój ziomeczek miał 10 cali, co nie? Więc ja chcę mieć szerzej, grubiej, więc wrzucę sobie 11 cali i jakoś się to tam upchnie później, nie? Nie. Nie, ponieważ zaczynają się problemy. Trzeba rzeźbić nadkola, rolować. Większość nie ma rolownicy, więc zaczyna walić młotkiem. Lakier odpada, zaczynają ciąć, spawać. A nie daj Boże w ogóle nic nie robią z nadkolem, tylko dadzą kilometr nad ziemią, koło wystaje, opona wystaje i mówią, że no sorry, inaczej się nie dało. Da się, tylko trzeba pomyśleć przy mierzeniu, więc zaraz to wam tutaj pokażę, jak to zmierzyć. Niestety samo koło sztosu nie czyni. Kolejna rzecz to regulowane zawieszenie i robienie tak zwanego fitmentu. Co to jest fitment? Fitment to tak naprawdę sprawienie, żeby ta krawędź felgi była jak najbliżej tutaj z nadkolem. Im bliżej, tym lepiej. Dlatego czasami niektóre auta wyglądają, jakby jeździły sztywno totalnie i często tak jest, chociaż właściciele nie chcą się do tego przyznać. No i opcji z zawieszeniem jest parę. Taka najdroższa opcja dla ludzi z pieniędzmi to tak zwany air-ride. Air-ride jest to po prostu, jak sama nazwa wskazuje, z angielskiego. Mam nadzieję, że większość moich oglądających zna angielski. Zwariowane nastolatki. I w każdej chwili możecie sobie wyregulować wysokość auta. Jak macie próg zwalniający, robicie psst i przejeżdżacie sobie spokojnie, chcecie sobie postać, będąc pięknym i niesamowitym, to dajecie psst w dół i tyle. Drugim typem zawieszenia jest gwint. Na rynku jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo typów gwintów i tak naprawdę razem z ceną idzie jakość takiego gwintu. Więc jak ktoś jeździ na gwincie za 1000 zł i krzyczy w internecie, że gwint to do dupy i w ogóle nie da się na tym jeździć, twardo, trzeszczy, nie wiadomo co. No ludzie, bądźmy poważni. Jak kupicie gwint za 5 patoli, to dopiero się wypowiadajcie, co? W każdym razie to jest pośrednia opcja. Najtańsza z możliwych opcji jest to tak zwane to pierdol. Czyli jak z motosport, odbój szteń i jak tam już chcecie sobie to nazywać. I to tyle na ten temat. Koleżka obok ma na szczęście rozwiązanie pośrednie, czyli z przodu mamy gwincik firmy Krosno. Nie znam się na sejaczkach, ale ponoć niezłe zawieszonko. Z tyłu też jest amortyzator tej firmy, ale sprężyna już jest MTS-a, twardsza. Niestety nie jest regulowana, więc trzeba ją będzie ciągnąć.
No i to chyba tyle z teorii, także bierzmy się do roboty. Dobra, więc zaczynamy to wszystko od felg szytych na miarę. Bo po co marnować możliwość zrobienia jeszcze większego rantu niż tutaj na rzecz jakiegoś dystansu, który zresztą swoje kosztuje. Zaczniemy pokaz, jak to robić od tyłu, ponieważ z tyłu tutaj mamy sprężynę nieregulowaną, więc wyjmiemy ją po prostu i puścimy auto na wysokość, jaką chcemy i wtedy dopiero zbierzemy pomiar. Dlaczego jest to ważne, żeby opuścić zawieszenie na chcianą przez nas wysokość? Jest to ważne, ponieważ w samochodzie w zależności od wysokości zmienia się geometria auta, w tym najważniejszy dla nas czynnik, czyli negatyw. Czyli pochylenie koła do wnętrza auta. Tak, mamy negatyw, a jakby koło stało tak, to mamy pozytyw. Ale każdy praktycznie zabieg obniżający auto zwiększa negatyw. Dlatego też musimy najpierw opuścić zawieszenie, do tego wsadzić odpowiednią felgę, no i po prostu zmierzyć, ile dokładnie nam potrzeba. Przy wyborze felg powiem wam tak, jak każdy mówi o stalówce, to na pewno ma w głowie zwykły wzór felgi stalowej z wieloma takimi kółeczkami. Wiecie, o co chodzi. Po prostu większość stalówek do większości aut tak wygląda, ale zdarzają się wyjątki. Na pewno najbardziej znanym i rozpowszechnionym modelem jest Insignia, tak zwana. To się tyczy BM-ek, ale tu mamy rozstaw 4:100, znaczy dokładnie 4:98, ale 4:100 to bardzo niedaleko, łatwo to jakby naprawić. Więc w tym wypadku bierzemy na cel felgi z Opla, bodajże Kadeta. Są to tak zwane pentagramy, dosyć rzadkie koło, powiem szczerze. Mamy problem, żeby nawet znaleźć jedną jeszcze felgę, bo nie mamy nawet kompletu. No ale warto sobie zadać ten trud szukania jakichś rzadszych modeli, no bo wtedy takie poszerzone koło wygląda jak alufelga, a nie jak stal, tak? I teraz tak, narzędzia, jakie będziecie potrzebowali do zmierzenia takiego koła, jest to kątownik. W moim przypadku bardzo biedna wersja, ale ważne, żeby tu był zachowany kąt prosty i to jest najważniejsze. A druga rzecz to miarka bądź też linijka. Też biedna wersja z mojego biurka. Na szczęście ta ma opcję nawet w calach, więc nie będę musiał się bawić w przeliczanie, tylko od razu sobie zmierzę, ile cali dokładnie potrzebuję poszerzyć. No dobra, więc jak to w skrócie mierzenie wygląda? Bierzecie sobie ten kątownik. Jak mówiłem, bardzo ważne jest opuszczenie auta przed zdjęciem pomiaru, bo może zrobić się negatyw. Wtedy przykładamy przy jednej krawędzi felgi, jak i przy drugiej krawędzi felgi kątownik. Tu mamy kąt prosty i po prostu sobie linijeczką, albo nawet nie, nawet możemy sobie zaznaczyć zwyczajnie markerem, gdzie będzie nadkole, albo jeśli chcemy odrobinę, żeby wystawało ponad kole, to zaznaczamy gdzie i później sobie mierzymy. I to jest dokładnie wymiar, ile należy poszerzyć naszą felgę. Nie zdziwcie się nawet, jeśli to czasami wyjdzie 10,1/4 cala, albo 10,3/4 cala, albo coś takiego. Nieważne, że w czym wyrażacie szerokość felgi. Możecie równie powiedzieć osobie, która poszerza w centymetrach. To naprawdę nie ma żadnej różnicy. I już patrzymy, jak taka felga będzie wyglądać na samochodzie. Tylko je na bardzo szybko podniesiemy. I teraz jak sprawa to wygląda? Mianowicie, tutaj mamy sprężynę, w środku siedzi odbój, a tu mamy amortyzator obok. I teraz trzeba tak, odkręcić amortyzator, tu trzeba mocno odchylić wahacz w dół i wyciągnąć sprężynę. I wtedy mamy tak naprawdę wahacz w pełni jakby regulowany, można powiedzieć. I będziemy mogli sobie dokładnie zmierzyć, jaki to nas wymiar interesuje. Do it. I teraz trzeba wyciągnąć sprężynę. Niestety samemu jest to bardzo ciężkie do wykonania, ale postaram się to zrobić, jak nie to wezwę wsparcie. Być może mi się uda.
Udało się. Sprężyna wyjęta. Sobie chodzi góra-dół jak chce. Więc wsadzamy koło, które chcemy zmierzyć i przechodzimy do sedna sprawy. Wjeżdża 8-calowa felga. Podstawiamy coś pod felgę i opuszczamy na ziemię. Jeśli zastanawiacie się, na czym to auto teraz w ogóle stoi, to odpowiedź jest prosta. Odbój. Odbój jest to część gumowa, która sprawia, żeby Wam się metal z metalem nie spotkał. O tak wygląda dokładnie odbój. Będziemy go odpowiednio ucinać i wsadzać tutaj świeży, bo ten co tam siedzi, pokażę Wam go później, ale generalnie nie ma za bardzo na co patrzeć. I teraz tak, jak sami widzicie, to tutaj właściwie mamy fitment na 8 calach. Więc myślicie sobie, co on kurwa chce mi pokazywać jakieś pomiary na idealnie sfitowanym kole? Nie, ponieważ my idziemy o krok dalej i dla nas taki rancik to 7-8 cali, co to jest? Więc, aby upchnąć jeszcze większy rant w tej budzie, przychodzi nam z pomocą pyk, taka poszerzka. Jest to poszerzka typu Fender Flara, znana obecnie w środowisku tunerów jako takie rozwiązanie pośrednie i generalnie najlepiej jest oczywiście wyrzeźbić własnoręcznie z blachy nowe nadkole, ale no jak się nie ma umiejętności spawalniczo-szpachlujących, no to raczej możecie zrobić bardziej krzywdę autu niż mu pomóc. Tak więc ja się nie oszukuję i mam tutaj tak zwanego sierpa, Fender Flarkę i to na bazie niego poszerzę to auto. Teraz tak. Docelowo będzie to wszystko montowane na tak zwane nito nakrętki, ale to kiedy indziej. Na razie przyczepimy to zwyczajnie na taśmę MacGyvera. Szukamy mniej więcej środka. Jestem sam, więc ciężko jest to wykonać, ale prosto czy nie prosto? No tutaj bym się troszeczkę sprzeczał, ale no jak mówię, nie robimy tego na stałe, więc na razie jest ok. I teraz tak, bierzemy nasz kątownik i linijeczkę, przykładamy do dolnej krawędzi, do górnej krawędzi, o tak, przykładamy do rantu z nadkolem, bierzemy taki wymiar i mierzymy. W centymetrach wychodzi, że musimy poszerzyć nasze koło o 5 cm, a w calach jest to dokładnie 2 cale. No to jak to ma 8 cali i jeszcze będzie dyszka w sejaczku. I to mi się podoba. 10 cali w sejaczku. Kurde, a niedawno w BMC to było dużo. Się czasy zmieniają. Jeszcze na szybko Wam powiem, że warto przed poszerzeniem felg sprawdzić, czy w ogóle znajdziecie oponę na Waszą felgę. Ja myślałem na przykład jeszcze z 2 lata temu, że na rynku to są wszystkie rozmiary możliwe opon. Tylko jedne są droższe, drugie tańsze, wiadomo. Zależy jak są bardzo popularne, ale nie. Na rynku jest ograniczona ilość rozmiarów opon, a ich zestawienie znajdziecie na takiej stronie jak tirestretch.com. Macie tam wszystkie możliwe konfiguracje szerokości felg z szerokościami opon, jak i różnymi profilami. Także radzę się zapoznać z tą stroną, jeśli chcecie robić fitment i tak pobieżnie chcecie sprawdzić, czy w ogóle będzie na Waszą szerokość koła oponka. A teraz bierzemy się za przód. Teraz tak, tutaj mamy regulację. Mamy tak zwanego MacPersona i generalnie musimy oczyścić czymś gwint. O kurde, szczwana osoba ta moja dziewoja, bo jest to ładnie owinięte taśmą, żeby gwint nie wlewiał. Tylko gdzie jest początek? Ha, let's play a game.
czyściutko. Warto to potraktować jakimś penetratorem typu WD-40. Z tym zawsze są cyrki, więc musicie albo mieć dobre klucze do gwintu, albo anielską cierpliwość. Także ja z tym powalczę i zaraz wracam. Oj tak ludzie, udało się. Po ponad 3 godzinach walki, po 4688 uderzeniach młotkiem, nakrętka w końcu wchodzi w miarę luźno. Może palcami jej nie ruszę, ale kluczem normalnie chodzi i to jest ważne. Przez ten czas Cytryn zdążył zabrać swoje felgi, a do mnie przyszła taka zwykła, oryginalna, więc pokażę wam, jak na jej bazie to wszystko policzyć. Znaczy właściwie nic się nie zmienia tak naprawdę. Tak samo będziemy to robić, także do dzieła. A więc pierwsza rzecz to znowu przyklejamy fender flarę. Jego szpilki, fajna sprawa z nakrętkami, polecam tą opcję i jest łatwiej z dystansem. Ale czemu mówię o dystansach? Otóż mówię o dystansach do tego, że z tyłu nie trzeba było ich stosować. Z przodu niestety te felgi, którą docelowo używamy, jest tak duże, że felga wjeżdża nam w tą regulację, jak i w sprężynę. Dlatego trzeba na grubość tak naprawdę, bo już przymierzałem tą felgę, zaraz ją pokażę. Gdy przykręcimy felgę, to właściwie ona dotyka tylnym rantem do regulacji. Tak wygląda sytuacja, gdy felga nie ma w ogóle dystansu. No chowa się po prostu pod nakrętkę i dotyka tego uzwojenia. Dlatego trzeba ją po prostu odepchnąć na odpowiednią odległość, żeby nic tu nie kolidowało. Także miarka w rękę, w moim przypadku to linijka. No i sprawdzamy, ile grubości ma taka nakrętka. Ma ona 2 cm. I teraz co zrobić? Właściwie to już nam wystarczy do obliczenia, znaczy do zamówienia tak naprawdę odpowiedniego dystansu, ale obecnie zainwestowałem sobie w takie coś. Niektórzy może kojarzą, jest to największy szajs na rynku, jeśli chodzi o dystanse. Broń Boże, nie zakładajcie tego docelowo do auta, ponieważ słyszałem o przypadkach, gdzie to po prostu tutaj pęka, bo to jest tak liche, tak kurde czuć w ręku, że to... Więc broń Boże na tym nie jeździcie, ale do pomiarów idealnie, ponieważ kosztuje bodajże chyba 18 zł za sztukę. Jest to grubość 5 mm, więc kupiłem sobie ich na zapas 4. Możecie więcej, jak macie zamiar, nie wiem, duże dystanse wsadzać. Ja zawsze, jak mówiłem wcześniej, ja wolę robić duży rant. Więc sprawdzamy, czy będzie ok. To jest tak. I proszę bardzo. Więc stawiam aparat na statyw i montujemy felgę. Teraz powstaje tu następujący problem. Widać, że jednak nadal będzie tu kolizja. Pytanie jest, czy ja będę opuszczał ten gwint aż tak na ziemię, ponieważ czasem już miałem do czynienia z takimi gwintami, że mają regulację na sam dół i jak ustawisz tę regulację na samym dole, to sprężyna jest luźna. Tutaj zobaczymy, jak będzie, ale prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze to odepchnąć na te 2,5 cm. Ogólnie z gwintem powinno postępować się o tak. Pyk. I pyk. I pyk. Teraz tak, po szybkich przymiarkach przedstawiam sytuację. Jest dokładnie tak, jak mówiłem, czyli na tej obecnej sytuacji, gdy postawię samochód na kole, amortyzator właściwie jest dobity. Może sprężyna nie lata luźno, ale ewidentnie jest to maksimum, jakie można użyć tej regulacji. Dlatego zastanawiam się, czemu w ogóle konstruktorzy takiego gwintu dają ten zapas. Bo po prostu gdybyście opuścili to na sam dół, to by auto jeździło na odboju. Nie wiem, po co tak jest, ale tak jest, więc miejcie to na uwadze, gdy kręcicie gwintem naprawdę nisko. Tak jak patrzyliśmy, te dystanse do pomiarów, które kupiłem, no niestety jest ich kapkę za mało, tak, bo mają one w sumie
2 cm, a nam potrzebne jest, z tego co patrzyliśmy, 2,5. Na szczęście mam znajomego, który pożyczył mi taki dystans 2,5, proszę bardzo. Pewnie odkupię od niego drugi i będziemy mieli wtedy już na gotowo naprzód te dystanse. Dlatego zakładam je tu, pyk, i zakładamy koło. Opuszczamy. No i tak to się prezentuje nam. Już Wam pokazuję. Taka będzie wysokość docelowa z przodu. Prawdopodobnie będzie nawet odrobinę wyżej, ponieważ o ile tył możecie sobie naprawdę sfitować na milimetry, o ile oczywiście nie wozicie nikogo z tyłu na kanapie, bo wtedy poziom auta też się zmienia, jeśli ktoś wejdzie Wam na tył. Ale z przodu jest ten problem, że po prostu przednie koło skręca, więc zależy tak naprawdę wysokość, jaką możecie ustawić, taką minimalną, zależy w sumie od opony, jaką zastosujecie. Jak dacie taki plajsterek malutki, no to tyle może być w zasadzie wysokości. Jeśli dacie odrobinę większą albo jakąś popularniejszą, czyli tańszą, no to musi być przód trochę wyżej. My zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No niżej niż to na pewno nie będziemy już, znaczy fizycznie nie ma nawet możliwości, tak, bo mówię, że tam właściwie góra no spotyka się razem, tak, z odbojem, więc pewnie będzie może odrobinkę wyżej albo tak. A teraz przystępujemy do zebrania pomiaru, tak jak z tyłu to robiliśmy. Bierzemy kątownik wersję ubogą i zdejmujemy pomiar, łapiemy sobie pyk. Zdejmujemy i mierzymy. Tutaj mamy 3 w porywach do 3,5 cala trzeba z przodu zrobić. Warto czasem zrobić na równo sobie taką felgę, bo później możecie po prostu półcentymetrowym dystansem to wypchnąć. A według polskich przepisów nie może nic wirującego wystawać poza obrys auta, więc jak sobie zrobicie za szeroką felgę i już jej nie będziecie mogli schować, no to będziecie w dupie. Także wiemy już, że musimy poszerzyć koło o 3 cale w porywach do 3,5. Taka jeszcze ciekawostka, z którą chciałbym się z Wami podzielić, to to, że szerokość felgi stalowej wcale nie mierzymy odtąd dotąd, ponieważ ta felga według napisów na feldze samej ma 5,5 cala i jeśli spojrzymy, tu przyłożymy, to wcale nie jest 5,5 cala, tylko 6,5. Więc tak naprawdę szerokość felgi mierzymy od tej krawędzi, od wewnętrznej i wtedy ładnie wychodzi nam, że faktycznie tu przykładając na tej szerokości mamy 5,5. I to jest koniec roboty na dziś. Teraz zostało mi tak naprawdę to tylko wszystko powkręcać, no bo dziewczyna chciałaby jeździć dalej swoim autem, a obecnie trzeba w nim poszerzyć felgi i je pomalować. Postaram się pokazać Wam, jak to się robi. Dogadam się tam z ludźmi, żeby może dał radę wejść do nich na warsztat, pokazać Wam, jak to się robi. I pamiętajcie, nie oszczędzajcie na tym. Poszerzenie felgi, jakość poszerzenia felgi tak naprawdę od tego zależy, czy koło nie będzie Wam biło, będzie proste i czy nie będzie przepuszczać powietrza. Bo wystarczy mikrodziurka tam w spawie i od razu może być problem, tak? Wiadomo, niektórzy od razu teraz powiedzą, że przecież wystarczy dać jakiegoś uszczelniacza do spawów. Można, ale ja Wam pokażę, że można znaleźć kogoś, kto to dobrze wykona i będzie jak z fabryki to wyglądać. Także widzimy się niedługo.